to się dzieje, że dochodzi do zmiany? To już pewnie wiesz z poprzednich filmów, że prowadzą do tego 4 kroki. Myśl, decyzja, plan i działanie. O myśli było w filmie poprzednim, dzisiaj będzie o kroku drugim, czyli o decyzji. O ile krok pierwszy zajmuje stosunkowo dużo czasu i dobrze, o tyle krok drugi, czyli podjęcie decyzji, jest znacznie krótszy. Nie przesadzajmy ze skracaniem tego kroku, ale też nie wydłużajmy go zbytnio, bo może nigdy do decyzji nie dojść w takim przypadku. Natomiast bardzo Cię proszę, jak już podjęłaś decyzję, to nie zawracaj. Czas na myślenie, analizowanie, rozważanie i zbieranie informacji był w kroku pierwszym. Teraz już na podstawie tego, co zrobiłeś w kroku pierwszym, podejmij decyzję. Daj sobie na podjęcie decyzji, a właściwie na myślenie o jej podjęciu tyle czasu, ile na to potrzebujesz, ale gdy już ją podejmiesz, to się nad nią nie zastanawiaj, bo jeśli się nad nią zastanawiasz, to znaczy, że wcale jej nie podjąłeś. Serio, ten krok już nie służy rozmyślaniom. To było w kroku pierwszym. Teraz już nie patrzymy wstecz, nie rozkminiamy przeszkód, wątpliwości, strachów. No to był czas w kroku pierwszym. W drugim kroku jesteśmy już po podjęciu decyzji. Kropka. Drzwi zamknięte, zatrzaśnięte. To, co teraz mamy do zrobienia, to popatrzeć w przód. Co mam przed sobą? Co powinnam zrobić, żeby tę decyzję wprowadzić w życie? Co mam teraz zrobić? Zacząć działać? No nie, jeszcze nie. Nie stricte działać. Bo w tej decyzji podjętej już trzeba będzie wytrwać. Bo decyzja to jest obietnica złożona samemu sobie. Nie komuś obcemu, sobie. Najważniejszej osobie na świecie. Nie możesz tej osoby zawieść. Po prostu nie możesz. A kiedy będziesz już działać, to będziesz mieć dni lepsze i dni słabsze. W lepszych będziesz fruwać niemalże. W słabszych może Ci jednak zabraknąć energii do tego, żeby jednak w tym wytrwać. Na umacnianie siebie w tej podjętej decyzji. I to jest pewne, że te momenty słabsze przyjdą. Mniej lub bardziej, ale przyjdą. Tego się uniknąć nie da, ale nie ulec im się da. Przecież nie po to był ten cały wysiłek i zebranie się na odwagę do podjęcia decyzji, żeby teraz się poddać, prawda? Żeby ulec słabszemu dniu i się poddać. No nie o to chodziło. A skoro wiemy, że słabsze dni będą czyhać po drodze, to możemy się na nie przygotować. Jeśli zrobisz 2 rzeczy, o których za chwilkę powiem, to nic Cię nie powstrzyma, serio. Odkąd tak robię, nie porzuciłam żadnego pomysłu, który zaczęłam realizować. Pierwsza rzecz to będzie Twoja taka tarcza obronna albo zbroja wręcz. To spisz na kartce albo w telefonie, w komputerze. Ważne, żeby to ubrać w słowa. 25 powodów, dla których tą zmianę chcesz zrobić, chcesz ją przeprowadzić. Czyli chcę zrobić to i to, bo co mi to da? Robię to za każdym razem, kiedy mam wątpliwości, czy dotrwam do końca, czy dobrze robię, że się porywam w ogóle na coś, czy dojdę tam, gdzie chcę, bo na przykład potrwa to trochę, albo będzie męczące, albo będę się musiała czegoś nowego nauczyć po drodze, a wcale mi się nie chce uczyć i tak dalej. Gwarantuję Ci, że tylko za pierwszym razem wyda Ci się to trudne. Tylko za pierwszym razem. Potem zobaczę, że to jest tak mocne, tak mocno Cię chroni, że sama już będziesz i sam za każdym następnym razem taką listę sobie przygotowywać. Zobaczysz, jak bardzo to pomaga i jak bardzo ułatwia działanie. Gdzie my teraz jesteśmy? Była myśl. Myśl przekształciła się w pomysł. Pomysł doprowadził do decyzji po dokładnym przeanalizowaniu za i przeciw. I decyzja jest na tak. Decyzja, żeby się mogła utrzymać i zamierzony efekt, rezultat przynieść, musi mieć ochronę, czyli tarczę. I tutaj mamy te 25 powodów, czyli mamy już wszystkie elementy naszego uzasadnienia do podjęcia działania, żeby zmienić coś na lepsze. Czyli stoimy na jednym brzegu rzeki, a ten brzeg nazywa się moje dziś.
i chcemy przejść na jej drugi brzeg, który nazywa się Moje Jutro. Zaraz zbierzemy cały Twój dobytek i przeprawimy się na drugi, lepszy brzeg. Tylko most najpierw zbudujemy, czyli plan działania trzeba przygotować, żeby przejść od fantazjowania do działania. Czyli naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i posłuchaj następnego wideo o kroku trzecim, czyli o planie działania. Widzimy się niebawem.